Cześć, witajcie. To w tym miejscu za mną położonym w zeszłym roku miałem posadzone kany, jednakże przyszła zima i zdecydowałem się, żeby je przechować w przeznaczonym do tego miejscu. Także zostały one wykopane, a dzisiaj sobie zobaczymy, jak one wyglądają po sezonie zimowym. Przed okresem zimowym wyciągłem je na przechowanie. Wydaje mi się, że to nie było potrzebne z tego względu, że porobiłem testy w tym roku i jeżeli chodzi o klimat u mnie panujący, to za chwilę przejdziemy do innych kan. Tutaj na przykład zostawiłem kłącza kany na sezon zimowy i tu jak widać coś tutaj powolutku wyskakuje. No ale żeby ocenić, czy kany przeżyły, to jeszcze przyjdzie poczekać. No, na ten czas niby jest słonecznie, są fajne temperatury, ale na pewno można zauważyć, że ten proces jest o wiele wolniejszy niż w szklarni. W szklarniach, oranżeriach można podgonić ten proces. Ktoś by powiedział, że te rośliny są martwe i nic z nich nie będzie. A jak stwierdził jeden komentator, jego dziewczyna wrzuciłaby te rośliny na śmieci. Nic bardziej mylnego. Niektóre rośliny mają kłącza, cebulę i w okresie zimowym łodygi tych roślin usychają i wyglądają w ten sposób, albo nawet gorzej. Także teraz te kłącza trafią do wody na godzinkę, półtorej. Troszkę je tam potrzymam. Na pewno też te roślinki wystartują trochę później niż te, które mam w szklarni, no ale generalnie ja od czasu do czasu lubię sobie przeprowadzić takie eksperymenty i zobaczyć, jak to potem wyjdzie w praktyce. Tu jak widać kłącza ponamaczam z godzinkę, z tym, że należy pamiętać o wirusie mozaik. Jeżeli posiadamy kłącza z nieznanych źródeł, to lepiej sobie takie kłącza izolować od naszych zdrowych roślin. A akurat ja się nie obawiam z tego względu, że te rośliny rosły razem w zeszłym sezonie, były zimowane koło siebie, tak, że mam nadzieję, że wszystko będzie z nimi ok. Czas poszuchlować troszkę ziemi. Jest z rana jak do kawy śmietana. Tu też możecie zaobserwować kawałek kłącza, który został w ziemi. Generalnie przetrwał u mnie, z tym, że pamiętajcie, że ja nie mieszkam w Polsce. Ciepły prąd z Atlantyku ociepla klimat. W międzyczasie naładowałem do otworów po 2 garście granulowanego obornika. Tak wprost z ręki, bez rękawic. Dla niektórych obrzydliwe być może. Lecz u mnie w pracy znam kilka osób, które po skorzystaniu z toalety nie myją rąk, a wy codziennie podajecie im dłonie na przywitanie. Jedna pozytywna rzecz z Corwina-19 było to, że ludzie przestali się witać. Niestety wszystko wraca do normy. Ja jednak nadal wolę żółwika. Tu teraz układam kłącza w otworach, jednakże wyszedł jeden problem kolorystyczno-gatunkowy. W poprzednim roku miałem 2 gatunki kan o różnych kolorach i wydaje mi się, że poukładałem je odpowiednio, ale może wyjść jakaś mała niespodzianka. No nic, przekonamy się za jakiś czas. Najwyżej wyjdzie kolorystyczny miszmasz. No i ostatnia faza, przysypanie ziemią. Nadmiar kłącz trafi do doniczek, tym razem jako drenaż wykorzystam kawałki łupka, z tego względu, że w doniczkach są bardzo duże otwory. Granulowany krowi obornik i znowu z nagiej łapki. Pamiętajcie, żeby nie podawać mi dłoni, przynajmniej do czasu, aż ich nie umyję. Troszkę ziemi, żeby odizolować obornik od kłącz. Te kłącza to, sądząc po kolorze, to kana betany. Na szczęście Scarlet Bronze ma ciemniejsze barwy. Ale jak to już mówiłem, przekonamy się jak wyrośnie. No i kłącza posadzone. Teraz czas, żeby wsadzić je do piekarnika, to znaczy szklarni i troszkę podlać wodą. Pamiętajcie, że bez nawozu, wody i temperatury nie ma szybkiego wzrostu kan.
To by było na tyle. Ja na końcu filmu umieszczę odnośnik, jak to wyglądało w zeszłym roku z tymi kanami. Jeżeli uważacie, że treści zawarte w tym filmie są dla Was wartościowe, to ja Was zachęcam do subskrypcji kanału. Jak również pamiętajcie, że cały czas staram się poprawić techniczne aspekty moich treści, no ale z tym to różnie wygląda. I to by było na tyle. Ja Wam życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, pa! No i jeszcze rzut okiem na szklarnię. Niektórzy krytycy twierdzą, że są w niej same martwe rośliny.